Witam. Dzisiaj chciałam pokazać drugą część o impregnowaniu. W tym odcinku będę testować dwa kleje nadające się właśnie do impregnacji haftu diamentowego. Pierwszą część o impregnowaniu lakierem bezbarwnym samochodowym do karoserii zrobiłam w trzeciej części filmu, którego kartę udostępniam u góry ekranu. Lakier samochodowy ma to do siebie, że ma po pierwsze nieprzyjemny zapach, bardzo ostry. Nie powinno się robić tego w domu, gdyż się bardzo pyli i może osiadać na przykład na komputerze, a także i na ubraniach, mimo że zabezpieczamy teren pod obrazem. W warunkach zimowych, jeżeli nie robię tego na zewnątrz, no to jest już trudniej, jeżeli nie mam garażu. Tak więc szukałam alternatywy i czytając komentarze właśnie trafiłam na taki klej plus klej, który używałam zawsze do zabezpieczania puzli, malując nim z wierzchu. Pomyślałam, że też się tutaj nadaje. A przy okazji powiem parę słów o obrazie, który nie jest świeżo zrobiony, tylko jest zrobiony jakiś czas temu. Może zainteresuje to osoby, które dopiero zaczynają. Mam tu obraz, który będę chciała impregnować. Obraz ten jest po roku wylepiania. Widać, że są ubytki. Obstawiam, że ubytki są ze względu na transport przy przeprowadzce. Są też różne, jeszcze widzę teraz, nierówności. To jest jeden z pierwszych też moich obrazów. I teraz mam ubytek, który chcę uzupełnić. Z zapasów szukam koralików, ale żeby dobrać kolor, to korzystam w tej chwili z mojego wzornika. Link do filmu, w którym zrobiłam ten wzornik, umieszczam w karcie u góry ekranu. I myślę, że ten kolor mógłby mi się nadać. To jest kolor 434, najbardziej zbliżony. Wyszukuję sobie mój kolor w zapasach. Użyję do tego kleju Hobby. Wyciskam odrobinę w to miejsce. O dolepianiu też już był film. Również link umieszczę u góry. Przesypuję koralik i wciskam go w to miejsce. Palcem sobie rozmazuję. To białe po wyschnięciu zrobi się bezbarwne. I o, tu już widzę następny. W sumie mogłabym użyć ten sam kolor. Tu powtarzam czynność tym samym kolorem, bo zgra się z innymi, które tutaj są i nie muszę dokładnie szukać tego konkretnego. Ważne, żeby koralik był posmarowany i od dołu, i od góry. I ja tu sobie przejrzę jeszcze dokładnie to płótno i pouzupełniam wszystkie znalezione miejsca odpowiednimi kolorami, które sobie dopasuję ze wzornika, a następnie przejdę do impregnowania. Jak widać tutaj, jeżeli próbuję ruszać koraliki, to one mi się jeszcze przesuwają, mimo że obraz jest zrobiony dosyć dawno, przynajmniej rok temu. Teraz dla porównania rozsmarowałam obydwa kleje. U dołu Mod Page, oczywiście wymawiam tak jak mi łatwo, i u góry klej Magic do puzli. A teraz porównanie po upływie 30 minut.
Te dwa miejsca są już suche. I teraz porównanie. Tu na rogu klej z nabłyszczaczem. I miejsce, gdzie było klej do puzli. Jak widać, tu gdzie klej do puzli, ja widzę, powchodziły między szczeliny. Jest ten klej. A tu, gdzie klej Mont Page, w sumie tego kleju nie widać. Różnica też jest niewielka. Myślę, że bardziej obstaje za tym klejem. Błyszczą się jednakowo, więc można wykorzystać również i klej do puzli. Jeżeli natomiast chodzi o przylepność, to jak widać tutaj dosyć dużo siły używam, żeby przesunąć te koraliki i widać, że bardzo fajnie się trzymają. Mówię tu o tym kleju. Jeżeli mówimy o kleju do puzli, w tym miejscu też nie mam zarzutu. Trzyma się bardzo solidnie. Koraliki są pozlepiane ze sobą, nawet nie ma szczelin. Tu jest ta granica, więc może to będzie widać. Płaszczyzna wylepiona tak, jakby była jednolita, z fakturą tylko koralików, a tu są luki pomiędzy koralikami. Zapadła więc decyzja, którego kleju użyję, mimo że tak naprawdę są one dla mnie jednakowe. Po sprawdzeniu i po dolepieniu na całej powierzchni, mam nadzieję, że już jest wszędzie, biorę klej, pędzel i przechodzę do malowania raz przy razie na całej powierzchni, starając się zrobić to dokładnie, zabezpieczam wszystkie koraliki na kantach zwłaszcza, bo to jest miejsce, gdzie najczęściej lubią odpadać. I maluję cały obraz. Wcieram klej między koraliki, żeby wszędzie doszedł i wszędzie, żeby się mi tym razem dolepiło, zabezpieczyło i już nic złego się nie działo. Jak widać, staram się rozprowadzać w miarę równomiernie, mimo że ten klej i tak później znika, robi się bezbarwny i nie będzie widać nierówności. Mimo to staram się, by wszędzie wszedł, w każdą szczelinkę i by nie robić zbyt wielkich górek
jeżeli nie ma takiej potrzeby. Został mi jeszcze taki kawałek, a początek już powoli wysycha. Tu zaczynałam. Staram się wszystko tam staram się, by każdą szczelinkę weszedł klej. Mimo że nakładam klej we wszystkich kierunkach, to staram się na koniec jeszcze zebrać go w jednym kierunku. Oczywiście pinceta jest cały czas pomocna w razie jakichś kłaczków lub gdy wypadnie włos z pędzla, to oczywiście zdarza się, to pincetą spokojnie sobie to mogę zebrać. Jak widać, nie oszczędzam kleju, w tym dobrym słowa znaczeniu, i staram się wszędzie dotrzeć słuszną ilością. Zużyłam połowę tu mam buteleczkę na 236 ml. Połowa poszła mi na obraz wielkości 50 na 50 cm. W międzyczasie poszłam umyć pędzel, a obraz pozostawiam do wyschnięcia. Oczywiście u mnie leży do góry nogami. Tu już brzeg, gdzie zaczynałam, widać, podsycha. A miejsce, gdzie zakończyłam, jest jeszcze całkiem świeże i mokre. Po wyschnięciu, a w sumie prawie, bo jeszcze powiedzmy, że chwilę mogłabym poczekać, myślę, że efekt jest bardzo fajny. Blask, jeżeli chodzi o takie lśnienie, być może odrobinę jest mniejszy, ale tak jak widać tutaj na załączonym filmie, dalej efektowny. Zyskało za to natomiast po impregnacji powierzchnia. Jest tak jakby powleczona lekką warstwą gumy i bardziej solidnie wyglądają w tej chwili diamenciki poprzylepiane niż wcześniej na surowym obrazie. Także myślę, że całkiem fajna sprawa, jeżeli chodzi o impregnowanie. Porównując teraz zapach kleju i lakieru, jestem zdecydowanie za klejem, gdyż zapach ten nie jest aż tak uciążliwy, jest dużo łagodniejszy, a tak naprawdę jak otworzyłam okno, to ten zapach od razu się ulotnił i nie było go w ogóle czuć. Do powieszenia obrazu odczekałam godzinę. Myślę, że tak spokojnie można dać 2 godziny na wyschnięcie, gdyż warstwa była dosyć gruba tego kleju. Chociaż już w tym momencie, jak dotykałam, nic się do rąk nie lepiło, jednak wizualnie widziałam jeszcze 2 miejsca, w których klej całkiem nie stracił jeszcze barwy. Za jakiś czas, może znowu za rok, postaram się powiedzieć,
i jak zachowa się obraz po tym czasie i tej impregnacji. Ja jestem dobrej myśli. Jeżeli masz już takie doświadczenie po tak długim okresie, to proszę daj znać w komentarzu. Zachęcam również do subskrypcji i do kciuków w górę, jeżeli się podoba to, co przedstawiam w moich filmach. Docenię to bardzo ja, a również algorytm YouTube'a, który będzie chętniej udostępniał moje filmy. Dziękuję za dzisiaj, za to, że ze mną jesteś i zapraszam po więcej.